U mnie działa. Ile razy już słyszeliście ten tekst od dewelopera? Tu Janek Sabak z Amber Team Testing. Jak co poniedziałek chciałbym się z Wami podzielić kilkoma obserwacjami na temat testowania. U mnie działa to jest taki tekst, który strasznie denerwuje testerów. I co tester ma zrobić, jak usłyszy coś takiego od dewelopera? A czasami deweloper to jest masta haka, nie wiadomo ile lat doświadczenia, przychodzi do testera i mówi, a u mnie działa, tak, na zgłoszony błąd. Najlepszą odpowiedzią, i to zawsze mówię na swoich szkoleniach, jest, a u mnie nie. I wbrew pozorom nie jest to odpowiedź złośliwa, dlatego że jakbyście spojrzeli do książki Jima Campa, Zacznij od nie, negocjacje dobrze jest zaczynać od nie. Dlatego, że powiedzenie nie wymaga uzasadnienia. Jeżeli wy jako testerzy powiecie, a u mnie nie działa, to jest to początek dyskusji. Uzasadniacie, dlaczego u was nie działa, co u was nie działa i wtedy deweloper musi to skontrować i uzasadnić, dlaczego u niego działa. Jakie są przyczyny tego, że na maszynie dewelopera rzeczy działają, a na środowisku testowym bardzo często nie działają? Pierwsza taka przyczyna to są różnice w konfiguracji. Na przykład różnice w wersji bibliotek. Wy macie Pythona 3.12 na środowisku testowym, a deweloper ma 3.9, bo sobie jeszcze nie zupdate'ował. No i to, co u niego działa, u was na 3.12 ma szansę nie działać. Albo jakaś inna wersja bibliotek. Może być też tak, że deweloper zrobił jakieś lokalne zmiany, których nie wypuszował. Albo coś sobie podskrobał w konfiguracji, coś sobie podskrobał w konfiguracji systemu, a tego nie ma na środowisku testowym. I u dewelopera działa, bo jest na przykład więcej semaforów, więcej shared memory, a na środowisku testowym tego nie ma, bo nikt nie pomyślał, żeby konfigurację dewelopera przenieść na środowisko testowe. Może być też tak, że na środowisku testowym są integracje, które są połączeniami z prawdziwymi systemami. A na środowisku deweloperskim jest to zamokowane. Oczywiście mock-upy działają, no bo tak są skonstruowane, żeby działać, a integracja z prawdziwym systemem niekoniecznie musi działać, bo może być inna konfiguracja, może być inna wersja tego systemu, z którym się łączycie. I czwarte z takich głównych powodów, które ja zaobserwowałem, że u deweloperów działa, a u testerów nie działa, to są zmiany w bazie. Czasami jest tak, że kod jest źle napisany i zakłada, że w bazie coś jest. Nie, jakaś tam rekord w tablicy konfiguracyjnej, albo że wszystkie produkty jakoś tam się nazywają, albo że wszystkie konta mają jakiś tam atrybut, a okazuje się, że na środowisku testowym wcale tak nie jest. Bo być może zmiany w bazie danych nie zostały przeniesione, a być może jest tak, że po prostu są inne dane bliższe produkcji, a nie fejkowe dane, takie jakie ma deweloper u siebie. Także podsumowując, 4 główne przyczyny, dla których u dewelopera działa, a u testerów nie działa, to jest po pierwsze wersje bibliotek, wersje systemu, po drugie zmiany lokalne, zmiany konfiguracyjne, zwłaszcza zmiany konfiguracyjne, po trzecie integracje albo mokowanie i po czwarte dane w bazie, które inne są na środowisku deweloperskim, a inne na środowisku testowym. Tak jeszcze podsumowując, jak już nic Wam nie wyjdzie, żadne negocjacje, żadne przekonywanie dewelopera, że to, że u Was nie działa, a u niego działa, to nie jest normalna sytuacja, no bo to on jest, czy ona jest panem i władcą kodu, więc skoro u niego działa, to u wszystkich powinno działać. To ostatnio widziałem takiego mema, w którym była bardzo ciekawa obserwacja i można deweloperowi powiedzieć tak, słuchaj, jak u Ciebie działa, to może Twój komputer oddamy klientowi. I zobaczmy, co deweloper na to powie. Dzisiaj tyle ode mnie.
Jeżeli film Wam się podobał, to zalajkujcie go i zasubskrybujcie nasz kanał na YouTubie. I zapraszam też oczywiście do nas, do Amber Team Testing, na szkolenia i egzaminy.